kolejną część teorii BTS i analizę drugiego filmu Highlight Reel z serii Love Yourself, a jak dobrze wiecie, trochę już tego wyszło. Zaczynamy! Tak jak wspominałam już w poprzedniej części, stęskniłam się z zamówieniem, że filmik rozpoczyna się cytatem i w tym wypadku każdy filmik rozpoczyna się narracją Jina, która wydaje się być jakby fragmentami jego pamiętnika, co oczywiście może mieć związek z notką opublikowaną przez Big Hit. Tak więc i w tym przypadku filmik rozpoczyna się narracją Jina. 소나기 같던 내 밑소리가 한순간 멎는다. 갑작스런 고요 속에서 나는 세상이 얼마나 아름다운지 깨닫는다. 네가 있다는 것만으로 모든 것이 달라져 있다. 이 순간들이 거짓이라고 해도 여기 머물고 싶다. Tym razem ta narracja brzmi troszeczkę jak wyznanie miłosne. Jin zwraca się do konkretnej osoby, która odmieniła jego świat, odmieniła jego życie, chociaż pod koniec mówi, że to wszystko było snem, ale on nadal chciałby tkwić w tym śnie. I to z kolei jest troszeczkę niepokojące dla nas, bo wychodzi na to, że część tego, co widzieliśmy do tej pory, było snem, tylko pytanie brzmi, która część? Na samym początku widzimy przejeżdżający pociąg i wydaje mi się, że pociąg jest tak powszechnym i popularnym motywem w teledyskach, filmikach BTS, że warto zatrzymać się na dłużej przy jego symbolice. Pociąg oznacza podróż w sensie metaforycznym, może oznaczać podróż przez życie w kierunku nowego jego aspektu, które łączy się z nowym przeznaczeniem i nowym celem. Dobrze wiemy, jak często widzimy pociągi w teledyskach BTS, w Run było ich najwięcej i to prawdopodobnie oznaczało nowe przeznaczenie, bo widząc, ile się wydarzyło, nowym przeznaczeniem będzie rozdzielenie się BTS i pójście każdego członka w swoją stronę. Inny teledysk, w którym ciągle widzieliśmy pociąg, był to teledysk do Spring Day. Co prawda sam tekst nawiązywał do filmu Snowpiercer, gdzie ten pociąg był podziałem jakby na klasy społeczne i to oczywiście możemy odnieść także w rzeczywistości, ale prócz scen, normalnych scen pociągu widzimy także inne sceny, które także mają symboliczne znaczenie. Bycie w pociągu oznacza podróż naszego życia, podążamy dobrą ścieżką i kierujemy nasze życie w dobrą stronę. Taka scena symbolizuje także, że mamy tendencję do martwienia się o sytuację, która koniec końców i tak skończy się dobrze. Natomiast dźwięk pociągu oznacza, że coś przemija, straciliśmy lub przegapiliśmy jakąś okazję. Stacja kolejowa oznacza przejściowy etap i sugeruje, że ponownie powinniśmy wyznaczyć nową ścieżkę i nowe cele, za to same tory symbolizują fakt, że mamy ustalony plan działania osiągnięcia swoich celów. Na pewno teledyski BTS ukazują nam właśnie taką podróż przez życie, szczególnie patrząc na teorię przemijającej młodości oraz wzorowanie się na książce Demiana. Pociągi są ukazane tak często, że nie może być to przypadek, ale wróćmy do Love Yourself. Widzimy scenę z Vi i dziewczyną przeplecioną scenami z prologu. Vi wygląda na przybitego, ale te wspomnienia przywracają mu uśmiech na twarzy chociaż na chwilę. I widzimy także, jak bardzo tęskni za przeszłością, za resztą BTS, a najbardziej za Namjoonem. Już od samego początku widzieliśmy, jak blisko był Vi z Rap Monsterem, zawsze byli razem łapała ich policja, razem wpadali w kłopoty. Dlatego to właśnie Namjoon jest we wspomnieniach Vi. Vi wstydzi się tego, co zrobił. Po pierwsze zabił ojca, po drugie chciał popełnić samobójstwo. Jeżeli pamiętacie to, co mówiłam w poprzedniej części, to, że dziewczyna we fragmencie Rap Monstera jest jego odbiciem, być może jest troszeczkę inaczej, bo być może jest to siostra Vi. I ta teoria staje się coraz bardziej popularna, szczególnie jeżeli wsłuchamy się w tekst Stigmy, gdzie jest bezpośredni zwrot do siostry. I'm sorry, my sister. 숨겨도 감춰도 지워지지 않아. So cry. Uznając teorię, że jest to siostra Vi za prawdopodobną, Rap Monster na pewno wie, kim ona jest i się nią opiekuje, ale z daleka, po prostu pilnuje, żeby nic złego jej się nie przydarzyło. Vi kładzie telefon na butelce i próbuje go uderzyć kijem, tak jakby chciał, żeby został on zniszczony przez jadący pociąg, ale dlaczego on chce zniszczyć telefon? Jest to kolejne nawiązanie do Rap Monstera. Na początku prologu widzieliśmy, jak Vi zadzwonił do Rap Monstera i motyw tego telefonu pojawił się także jeszcze kilka razy w Run, w Reflection i w japońskim Run i Vi prawdopodobnie chce zniszczyć ten telefon, bo jest on pokusą do kontaktu z Rap Monsterem i resztą BTS. Rap Monster w następnej scenie wsiada do autobusu za tą samą dziewczyną, która prawdopodobnie, patrząc na jej plecaki, jedzie do szkoły. I tak jak było to powiedziane w jego cytacie, on wciąż obserwują z daleka, ponieważ jeszcze nie nadszedł czas. Jungkook wciąż jest w szpitalu, już nie na wózku, a o kulach, co oznacza, że jego stan się polepsza. Rysują coś, co od razu może nam się kojarzyć z Begin, gdzie Cook także coś rysował. Obok siedzi dziewczyna, która wyjmuje mu z ucha słuchawkę, żeby on usłyszał inną dziewczynę grającą na
na gitarze dla hospitalizowanych ludzi. To z kolei sprawia, że do głowy od razu napływają mu wspomnienia, jak grał na pianinie z Siugą w tym samym pomieszczeniu, w którym wcześniej widzieliśmy Siugę razem z dziewczyną. Z tą różnicą, że we wspomnieniach Jungkooka to pomieszczenie jest ciemne, okna są zafoliowane, a na środku stoi pianino, na którym razem grali. Melodia, którą gra ta dziewczyna, nie dość, że wywołuje wspomnienia, to być może brzmi jeszcze znajomo i dlatego Jungkook podchodzi jeszcze bliżej i wtedy dostrzega zapalniczkę z inicjałami YK. I teraz pytanie brzmi, czy to faktycznie są inicjały tej dziewczyny, czy może jednak nawiązanie do Yoongiego i Cooka. Wiemy, że Suga był w szpitalu po wypadku Jungkooka, a nawiązanie do tego wypadku było także w First Love i wyglądało to wtedy, jakby Suga był jego świadkiem, co by potwierdzało, że znalazł się on w tym szpitalu od razu. Może po ich kłótni, którą widzieliśmy w Run, Suga wybiegł za Jungkookiem, albo odwrotnie, to Jungkook wybiegł za Sugą i cudem ochronił go przed wypadkiem samochodowym, co tłumaczyłoby scenę z First Love, gdzie Suga właśnie uniknął zderzenia, ale potem na ulicy i tak pojawiła się plama krwi. W tym wypadku cytat w narracji Rap Monstera, który słyszeliśmy w First Love, wydaje się pasować idealnie, a brzmi on następująco. There are numerous ways in which God can make us lonely and lead us back to ourselves. This was the way he dealt with me at that time. Pamiętajmy najpierw, że cytat na plakacie Sugi to nie zbliżaj się, staniesz się nieszczęśliwy. Widać, że Suga uważa, że sprawia, że ludzie stają się nieszczęśliwi. Potrafi tylko ich krzywdzić, nawet najbliższych, co widzieliśmy w teledysku To Run. Z cytatu z Demiana, który słyszeliśmy w First Love, wynika zaś, że Bóg odebrał Siudze przyjaciela, skazał go na samotność i był to sposób Boga na poradzenie sobie z taką osobą. Następna scena to oczywiście J-Hope i Jimin, którzy znajdują się w sali treningowej i J-Hope tańczy z dziewczyną, którą widzieliśmy już wcześniej, natomiast Jimin wciąż siedzi na podłodze i nagrywa, ale nagrywa tylko tę dziewczynę. Ta scena jest jedną z krótszych i głównie potwierdza teorię, że Jimin jest zakochany w tej dziewczynie, ale boi się wyjawić swoje uczucia, ponieważ uważa on, że nie ma powodu, żeby kochać taką osobę jak on i w jego mniemaniu ta dziewczyna ewidentnie woli J-Hope'a. Przez chwilę widzimy V, za którym idzie dziewczyna, ale on chyba za bardzo nie chce, żeby ona za nim szła, a następnie pojawia się data 30 sierpnia i ten sam czerwony notes, który upuściła ta dziewczyna na przejeździe kolejowym w scenie z Jinem w poprzednim filmiku. Da się zauważyć całą listę rzeczy do zrobienia, a także zdjęcie kwiatka z podpisem Mysterious Flower, czyli tajemniczy kwiat. Dla nas nie taki tajemniczy, ponieważ jest to dobrze znane nam Smeraldo, na który poświęciłam dużo czasu w poprzednim filmiku, a który także okazuje się odgrywać dużą rolę już od dawna, ponieważ widzieliśmy go w teledysku Do Run w momencie, kiedy Suga rozbił lustro. Prócz kwiatu możemy w tym notesie zauważyć narysowany pociąg, autobus, a także drzewa, czyli wszystkie znane nam symbole. W tym notesie widzimy także rok 2017, co od razu niszczy wszelkie teorie, jakoby tamta notka Gina odnosiła się do 2022 roku. Jeżeli chodzi o samo 22, to chodziło tutaj o wiek Gina i było to odniesienie do 2015 roku, czyli roku, w którym ukazało się I Need You i Run. Jean stoi przed lustrem i się przebiera. Na stoliku, na którym leży także notes bądź pamiętnik tej dziewczyny, leży przewrócony wazon białych kali, które symbolizują piękno. Jeżeli ktoś komuś zamierza wręczyć białe kalie, oznacza to, że ta osoba bardzo się mu podoba. Jean w końcu zakłada garnitur i wychodzi i wygląda to, jakby przez cały czas szykował się na randkę lub jakby zamierzał oddać pamiętnik jego właścicielce. W ostatniej scenie widzimy Sugę leżącego na kanapie z lizakiem w ustach i sięga on po paczkę papierosów, ale rezygnuje i po prostu się uśmiecha, jakby zdał sobie sprawę z tego, że to dzięki tej dziewczynie te papierosy zostały zastąpione lizakiem. Ale po chwili dzwoni telefon i znowu słyszymy narrację Gina. 가장 행복한 순간에 불현듯 두려워지는 것은 Co oznacza, że nagła sytuacja, która wywołała w nas strach, może być początkiem szczęśliwych wydarzeń i zawsze jest na to nadzieja. Jednak kto dzwonił i czego Suga tak naprawdę się dowiedział. To by było na tyle, jeżeli chodzi o drugą część Highlight Reel serii Love Yourself BTS. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zawsze zostawicie po sobie ślad w komentarzach z własnymi teoriami. Tak jak wspominałam, będę się skupiać na każdej części z osobna, dlatego nie poruszałam tutaj kwestii, które zostały wyjaśnione w kolejnych częściach i do tego jeszcze dojdę i za tego Jimina, który się przewrócił w ostatniej chwili, też przepraszam, ale do zobaczenia w następnym filmiku.